I co mówi Frank? Jesteśmy 30 maja. Ja zacznę czytać, to coś istotnego zachodzi 10 maja. Co? Rozpoczyna się główna ofensywa niemiecka na zachodzie przeciwko Francji, która kończy się po paru tygodniach sukcesem, zdobyciem Paryża i upokarzającą kapitulacją Francji wobec Niemiec. I teraz zwróćmy uwagę, właśnie wtedy, mówimy tutaj przełom maja-czerwca, rozpoczyna się apogeum tej akcji AB, czyli eksterminacji, egzekucji polskich elit. Sytuacja wojenna zmusza do bardzo poważnego rozważenia warunków bezpieczeństwa w Generalnej Guberni. Mnóstwo oznak i wypadków wskazuje na to, że w kraju istnieje wielki, zorganizowany ruch oporu i że kraj stoi bezpośrednio przed wybuchem gwałtownych wydarzeń. Tysiące Polaków zorganizowało się w tajnych związkach, są uzbrojeni i gotowi popełniać akty terroru wszelkiego rodzaju w najbardziej buntowniczej. Pierwsze, z natychmiastową mocą zaleca się szefowi Sicherheitspolizei bezpośrednią realizację nadzwyczajnego programu pacyfikacyjnego. Drugie, przy wyborze metod realizacji tego programu należy stosować się do omówionych wytycznych. Trzecie, koniecznymi w tym celu akcjami o charakterze policyjnym, jak również wszystkimi innymi, kierować będzie szef Sicherheitspolizei. Akcje samowolne są absolutnie niedopuszczalne. Przy wszelkich posunięciach należy przede wszystkim pamiętać o utrzymaniu autorytetu Führera i Rzeszy. W chwili obecnej, gdy na zachodzie co minuta i co sekunda tysiące Niemców składa swe życie w ofierze i leje się najlepsza niemiecka krew, naszym obowiązkiem jako narodowych socjalistów jest dołożyć wszelkich starań, żeby naród polski nie wzrósł w siłę kosztem ofiar ponoszonych przez Niemców. Przyznaję otwarcie, że w rezultacie będzie musiało rozstać się z życiem kilka tysięcy Polaków, głównie ze sfer ideowych przywódców polskich. Fragmenty dziennika gubernatora Hansa Franka. Nadzwyczajna akcja pacyfikacyjna. Witamy ponownie w świecie niemieckich eufemizmów, bo pod tym, Außerordentliche Befriedigungsaktion. i pod tym kryptonimem Niemcy ukrywali ludobójczą akcję wymierzoną w polską inteligencję, przede wszystkim w generalnym gubernatorstwie. Apogeum akcji to są miesiące od maja do lipca 1940 roku, ale ta likwidacja polskiej inteligencji trwa przed i po tym okresie w generalnym gubernatorstwie, a odpowiedzialnym całkowicie w sensie politycznym i operacyjnym za tą akcję był Hans Frank. Hans Frank. Ja dzisiaj proponuję, żebyśmy oddali głos oprawcom, a właściwie przede wszystkim temu jednemu oprawcy, bo dysponujemy i mamy bardzo ważny dokument, czy zbiór dokumentów, jakim jest dziennik Hansa Franka. Być może jeśli idzie o okupację na terytorium Polski, najważniejszy dokument, a na pewno jeśli idzie o generalne gubernatorstwo, to jest na pewno najważniejszy dokument. Tu mamy niestety wybór na początku lat 70. Ponad pół wieku temu wydana publikacja, aż się prosi, żeby ktoś wreszcie ją wydał i uzupełnił, ponieważ te dokumenty oczywiście dotyczące także... Nie, bo to jest tylko wybór, tu nie ma całego dziennika, ten cały dziennik jest dostępny dla nas wszystkich, ale niestety po niemiecku i trzeba wejść na strony niemieckich archiwów, a chyba tak ważny dokument powinien być po polsku. To, że do tej pory tego dokumentu w całości, czy dzienników Hansa Franka w całości nie wydano, to trochę świadczy o naszym stosunku do okupacji,
no, o tym, że my i no, nauka pewnie też i historyczna, ale też i polityka państwa, no tutaj ma pewne rzeczy na sumieniu, że ta nasza polityka pamięci no nie jest najlepsza, bym powiedział tak. Hans Frank, który tutaj jest uwieczniony na tej fotografii, szef generalnego gubernatorstwa, szef administracji okupacyjnej w generalnym gubernatorstwie, jak już powiedzieliśmy, był osobiście odpowiedzialny za wszelkie akty ludobójczej polityki wymierzonej w Polaków, w tym także akcja AB. On wprost w różnych swoich korespondencjach oficjalnych do swoich podwładnych pisał, że na przykład każdy wyrok sądu doraźnego, który jest wymierzony i orzekał karę śmierci wobec Polaków, wobec polskiej inteligencji, musi być osobiście zatwierdzony przez niego. Hans Frank na początku roku 1940 powiedział takie znamienne zdania do swoich bliskich współpracowników. Byłem w Pradze i widziałem tam ogłoszenia takim na czerwonym papierze informujące Prażan o egzekucji 7 mieszkańców stolicy Czechosłowacji. I Frank dodał, no gdybym ja każdego dnia miał obwieszać mury polskich miast informacjami o egzekucji 7 Polaków, lasów by nie starczyło, żeby drukować i produkować papier, który miałby zawierać takie treści. To jest wysoce znamienne. Oddajmy głos Frankowi. To jest zapis posiedzenia kierowników Wydziału Urzędu Generalnego Gubernatorstwa z 8 marca, czyli w momencie, kiedy ta akcja jest już przygotowana, ale ja bym chciał, żebyśmy zaczęli od umiejscowienia tej akcji w szerszym kontekście, a mianowicie w kontekście polityki Niemiec, również polityki Hitlera wobec Polski, bo ona się zmieniała. I tutaj Frank tak wtedy opisuje tę politykę, zasady tej polityki. Przypomnę, 8 marca 1940 roku. Wiąże się z tym problem sprawowania w ścisłym sensie rządów nad Polską. Führer polecił mi traktować generalną gubernię jako siedzibę Heimstätte narodu polskiego. W związku z tym germanizacja w jakimkolwiek bądź aspekcie nie jest możliwa. Proszę więc, aby dbali panowie jak najściślejsze przestrzeganie zasady dwujęzyczności w urzędach podległych panom oraz zwracanie uwagi na to, żeby w dystryktach i powiatach nie naruszano zasad gwarantujących Polakom zachowania odrębności Eigenleben. No, aż gołąbek pokoju, tylko potem kończy Frank te swoje wystąpienie takim ostrzeżeniem, które jest zapowiedzią akcji AB. Najmniejsza podjęta przez Polaków próba jakiegokolwiek wystąpienia pociągnie za sobą potężną akcję likwidacyjną przeciwko nim. No właśnie, na czym polegały te plany Hitlera? Tak, te zacytowane przez Ciebie słowa Hansa Franka, one odzwierciedlają pewien stan dyskusji, który toczył się od września 1939 roku w obrębie przywódczych elit państwa niemieckiego na temat przyszłości ziem Rzeczypospolitej rozebranej przez Niemcy razem ze Związkiem Sowieckim. I tutaj ścierały się różne koncepcje. Te słowa Hansa Franka, które zacytowałeś, są śladem tego, że wtedy jeszcze na tym etapie, mówimy tutaj marzec, początek marca roku 1940, rozważano jeszcze taką koncepcję, co w języku niemieckim było określane jako Nebenland des Reiches, czyli taki kraj przy boku Rzeszy, czyli kraj podporządkowany, kraj satelicki, no właśnie tak zwana narodowa siedziba dla Polaków. Jeszcze ta troska o tą dwujęzyczność, ale już jest informacja, że to nie wyklucza tak zwanych działań pacyfikacyjnych wymierzonych w tak zwane warstwy przywódcze narodu polskiego. To jest dokument, który to potwierdza.
że jednak ostateczne decyzje podejmuje Hitler. Frank cały czas jest w kontakcie z Hitlerem, bardzo często jeździ do Berlina i potem podczas narad z kierownictwem generalnego gubernatorstwa on wyraża tę wolę Hitlera. I to, co tutaj jest ważne, moim zdaniem, to jest wyraźne stwierdzenie, że nie będzie germanizacji. Bo co to znaczy, że nie będzie germanizacji? To znaczy, że na terytorium GG Polacy jeszcze w tym momencie, Hitler i jego akolici planują, że Polacy pozostaną, bo germanizacja oznacza w tym języku niemieckim, w tych eufemizmach niemieckich, oznacza wysiedlenie, no ale tak naprawdę coś więcej niż wysiedlenie, bo wysiedlenie w stosunku do Polaków tak samo, to jest pewna różnica jednak z Żydami, tak, ale w stosunku do Polaków też się równa z aktami ludobójstwa. Tak, pamiętajmy, że słowo germanizacja, nowy sens temu słowu nadał sam Hitler już na kartach Mein Kampf, kiedy mówił, że teraz nie chodzi o germanizowanie ludzi, tylko o germanizowanie ziemi. I jeżeli mówimy o nadzwyczajnej akcji pacyfikacyjnej, czyli akcji AB, ludobójczej eksterminacji polskiej elity w generalnym gubernatorstwie, no to był jeden z elementów tej całościowej polityki eksterminacyjnej wobec polskiej inteligencji państwa niemieckiego, ale bardzo ważny. Wtedy w apogeum akcji AB, mówimy od maja do końca lipca 1940 roku, zginęło od 3 do 3,5 tysiąca polskich inteligentów, polskiej elity. Mówimy ciągle około, zwróćmy uwagę, ponieważ to są ciągle nie do końca zbadane, niezidentyfikowane sprawy i osoby. To jest ciągle zadanie badawcze przed nami. Tak, bo nie ma monografii akcji AB, o dziwo. No. Tyle lat po wojnie. Wydawać by się mogło, to jest takie potoczne z tyłu głowy wielu osób rozumowanie, ale przecież już wszystko wiadomo o tej okupacji znam niemieckiej. Profesorów. No właśnie. Którzy wszystko wiedzą, tylko że potem się okazuje, że my mało wiemy. Ale właśnie przejdźmy już do tego momentu, kiedy akcja AB się zaczyna i co mówi Frank. Jesteśmy 30 maja. Ja zacznę czytać, to coś istotnego zachodzi 10 maja. Co? Rozpoczyna się główna ofensywa niemiecka na zachodzie przeciwko Francji, która kończy się po paru tygodniach sukcesem, zdobyciem Paryża i upokarzającą kapitulacją Francji wobec Niemiec. I teraz zwróćmy uwagę, właśnie wtedy, mówimy tutaj przełom maja-czerwca, rozpoczyna się apogeum tej akcji AB, czyli eksterminacji, egzekucji polskich elit. Przecież te największe egzekucje w Palmirach to jest 20-21 czerwca roku 1940. Władze niemieckie, Hans Frank osobiście nie ukrywa, że chodzi o to, żeby też wykorzystać fakt niemieckiej ofensywy, żeby przykryć te wydarzenia innymi wydarzeniami. Krótko mówiąc, i też musimy na to zwrócić uwagę, te wydarzenia, akcja AB i agresja na Francję, one są ściśle ze sobą związane. Kolejny krok wojenny Hitlera oznacza radykalizację jego działań, również wobec ludności polskiej, wobec Polaków, bo gdy zwrócimy uwagę właśnie na ten wpis z 30 maja, kiedy to jest protokół posiedzenia policyjnego poświęcone całokształtowi spraw związanych ze stanem bezpieczeństwa. Tu jest wielkie przemówienie Franka. To Frank, to na co pierwsze powinniśmy zwrócić uwagę, to jest fakt, że widać, mamy tutaj udokumentowaną zmianę polityki wobec Polaków, bo w poprzednim wpisie z początku marca mówiło się, że nie będzie germanizacji. Tymczasem tutaj czytane, że w generalnej guberni przeprowadzona zostanie długofalowa germanizacja. Co prawda ona będzie, mówi Frank, nie wiadomo czy za 5, czy za 10 lat, ale tu już widzimy tę zmianę
Wojna powoduje radykalizację. Ja zapowiem to jedno, bo jak w 1941 roku w czerwcu Hitler zaatakuje Związek Sowiecki, to przedtem dojdzie również do zmiany i tej polityki, bo się okaże, że germanizację trzeba będzie przyspieszyć. Tak, Niemcy się coraz bardziej rozzuchwalają w tych zbrodniach wymierzonych w naród polski, przede wszystkim w polskie elity, bo przypomnijmy, koniec maja, początek czerwca roku 40 Niemcy są pewne swojego zwycięstwa nad Francją i ciągle mają wielkiego sojusznika na wschodzie w postaci Związku Sowieckiego, który równolegle w tym samym czasie dokonuje własnych odpowiedników akcji AB wymierzonych w polskie elity. Ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, to ja chciałem ten kluczowy fragment opisujący akcję AB słowami samego głównego sprawcy, czyli Franka, pozwolisz, że to przeczytam. Mówi Frank, mówi do tych policjantów, odwołuje się tutaj do nich, policjantów niemieckich, SS-manów. To też w tym czasie omówiłem z kolegą Streckenbachem w obecności SS-Obergruppenführera Krügera ten nadzwyczajny program pacyfikacyjny, którego celem była przyspieszona likwidacja znajdującej się w naszym ręku większości buntowniczych polityków głoszących opór i innych osobników politycznie podejrzanych, jak również jednoczesne położenie kresu tradycyjnej polskiej przestępczości. Przyznaję otwarcie, że w rezultacie będzie musiało się rozstać z życiem kilka tysięcy Polaków, głównie ze sfer ideowych przywódców polskich. Tu jest dokładnie zdefiniowany cel akcji AB. Sfery ideowe polskich przywódców. Oni właśnie byli główną ofiarą akcji AB. Akcji przeprowadzonej, to trzeba podkreślić, przede wszystkim przez władze cywilne, okupacyjne Generalnego Gubernatorstwa, siłami przede wszystkim policji niemieckiej. SS też jest czynna, ale to jeszcze nie jest ten etap, kiedy SS, przynajmniej w tej akcji, jest tym głównym sprawcą zbrodni. No i chodzi właśnie o to, żeby już na tym nowym etapie tak zwanych niemieckich porządków na wschodzie doprowadzić do dekapitacji polskiego narodu. No, jeszcze wrócę do tej kwestii, którą poprzednio poruszyłeś, a mianowicie, bo też kilkakrotnie w naszym cyklu mówimy o pewnych analogiach czy równoległości w rozwoju polityki okupacyjnej Sowietów i Niemców. My nieprzypadkowo rozpoczęliśmy te cytaty od początku marca, bo w początku marca na Kremlu też zapada bardzo ważna decyzja dotycząca całej bardzo ważnej grupy polskiej inteligencji. Na początku marca Stalin i członkowie Politbiura podpisują rozkaz uśmiercenia polskich oficerów, którzy są w Związku Sowieckim jako jeńcy. To jest ten słynny dokument, wyrok śmierci de facto na polskiej elicie w Związku Sowieckim, a 30 marca roku 1940 Niemcy w Warszawie przeprowadzają pierwsze wielkie aresztowanie reprezentantów polskich elit, około 1000 osób. Adwokatów, polityków, samorządowców, nauczycieli jest aresztowanych. Oni potem giną przede wszystkim w Palmirach. Pytanie, czy te polityki Berlina i Moskwy były ze sobą ściśle uwzględniane. To pytanie nie jest rozstrzygnięte. Być może gdzieś w Moskwie kiedyś się znajdą dokumenty potwierdzające, ale niewątpliwie tutaj ta zbieżność niewątpliwie nie była przypadkowa.